Cześć, mam na imię Kamil. Jestem osobą uzależnioną. Głównym uzależnieniem jest hazard. Jak zaczęła się Twoja przygoda z hazardem? To było dosyć dawno temu. Gdzieś w 1998 roku. Z kolegą szedłem. Opowiadał mi kilkakrotnie, gdzie wchodził do hotelu, do baru, gdzie stała maszyna, tak zwany automat zręcznościowy, gdzie wrzucał 5 zł, 2 zł, złotówkę i wygrywał jakieś tam sumy. I wszedłem raz z nim i poszczęściło mu się, wrzucił tam 2 czy 5 zł, wyciągnął 500 zł. Od razu w głowie mi się zaświeciło, no ale nigdy nie wiesz, dopóki nie spróbujesz sam. Któregoś razu miałem własne pieniądze, wszedłem bez niego, sam spróbowałem i przegrałem raz, drugi, trzeci, ale był ten jeden raz, kiedy wszedłem i wygrałem. Z tych przysłowiowych 2 zł wygrałem te 500 zł i to był gwóźdź do trumny. Kiedy zorientowałeś się, że to zaczyna być problem? Tak w ogóle naprawdę, kiedy zorientowałem się, to już za późno było. W momencie, kiedy chciałem popełnić samobójstwo w 2016 roku. No a jakie są, czy mógłbyś powiedzieć nam o mechanizmach uzależnienia? Są ciężkie do opisania ze względu na to, że to nie jest jeden mechanizm, to jest kilka. Głównym jednym z napędzających jest po prostu szukanie ulgi, szukanie czegoś nowego. Tak jak w alkoholu, ten stan upojenia, czyli wtedy nic mnie nie obchodzi. Jak jestem pijany, nie mam problemów. Kiedy biorę narkotyki, to ten high, kiedy też zero zmartwień, zero trosk. I tak samo w hazardzie jest to samo. Co najbardziej wciągło Cię w hazard? Emocje, adrenalina, czy może coś jeszcze? O czym nie wiemy? Adrenaliny jako takiej nie przeżywałem, jeżeli chodzi o sam hazard, ale jest uczucie, którego nie potrafię opisać w słowach. Mogę zobrazować. To jest tak, jakbym znajdował się w kosmosie. Jest przestrzeń, gdzie ja jestem ten najważniejszy, gdzie ja jestem królem tego świata teraz. Wchodząc do kasyna, rozwijają przeze mną czerwone dywany. Ktoś przybiega, daje mi drinka do ręki. Ktoś drugi przybiega, mi proponuje jakiś posiłek. Czy to jest hot dog, hamburger, czy stek, czy jakaś wykwintna kolacja. Wszystko zrobią, nawet masaże przy stole, tylko po to, żeby zatrzymać mnie, żebym ja się czuł dobrze. I to jest te uczucie, które ciągnęło mnie do środka. Takie bycie na piedestale, gdzie wszyscy tak jakby chcieli mojej atencji, czyli mojej uwagi. I ja się przez to czułem taki dowartościowany. Czy możesz nam powiedzieć, jakie były Twoje największe wygrane, a jakie największe straty? Największą wygraną, o ile można to nazwać wygraną, chodzi tu o kwotę pieniędzy, to było 18 000 funtów. Największą przegraną to jest strata małżeństwa i możliwość kontaktu z dziećmi. Jeżeli chodzi o kwotę pieniężną, to jakieś 140 000 funtów. I w jakim to okresie mniej więcej, przez jakiś okres trwania? To była druga bądź trzecia fala covidowa i to trwało na przełomie styczeń do czerwiec. To było 6 miesięcy, gdzie jednocześnie miałem jedną wygraną 18 000, a ogólnie
Jak dostałem wyciąg z konta za 6 miesięcy, to przegrałem 140. Także to nawet te 18 to kropla w morzu. Jak hazard wpłynął na twoje relacje z bliskimi i kiedy był punkt krytyczny? Bardzo wpłynął na relacje z bliskimi. W ogóle ja byłem osobą, która nie rozmawia o swoich uczuciach z nikim. Byłem skryty i unikałem wszelkiej jakiejś takiej komunikacji, jeżeli względem uczuć chodziło. Ale hazard to do takiego stopnia doprowadził, że zacząłem też reagować agresywnie na niektóre niewygodne pytania, a zwłaszcza te, które odnosiły mojego problemu, czyli hazardu. W momencie, kiedy ktoś mi to wytknął w rodzinie, że może warto byłoby coś z tym zrobić, że ja mam chyba problem, to od razu we mnie nastawała walka. Nie, to nie ze mną jest problem, to z wami jest problem, to wy jesteście tacy, to wy jesteście owacy. Ja tego problemu nigdy nie widziałem w sobie. Agresja, która powstawała, no to nie była jakaś tam siłowa czy ale chodzi o jakieś takie wywoływanie kłótni, wiadomo, krzyczenie, unoszenie głosu, próbowanie przekrzyczenia kogoś, kto mi mówi prawdę w tym momencie dla mnie niewygodną. Czy pamiętasz dzień jakiś taki, kiedy nastąpił punkt krytyczny? Co się wtedy stało? Punkt krytyczny to był jeden w 2016 roku, kiedy przegrałem grubszą gotówkę. Nie pamiętam już teraz kwoty, nawet to jest mało istotne. Chodziło o to, że była kłótnia w domu, gdzie moja była żona zagroziła rozwodem, rozstaniem się i w ogóle i taka ciemność nastała w mojej głowie, nie wiedziałem jak zareagować. Jedyny sposób, w jaki potrafiłem zareagować na daną chwilę, to była panika i próbowanie szantażu emocjonalnego, który normalnie by zadziałał, lecz w tych okolicznościach normalny, zwykły, mały szantaż emocjonalny nie działał. Więc popełniłem próbę samobójczą i przedawkowałem. Okej, czy coś chciałbyś więcej powiedzieć o tej próbie samobójczej? To była jedyna, czy biłeś się z myślami, czy to tak było naraz, nagle, czy planowałeś to w dłuższy sposób? To było tak, że już byłem, można powiedzieć, na depresję leczony, tylko że nie brałem tych tabletek. I te tabletki odkładałem. I one się nazbierało, ich dosyć sporo. Przeczytałem w internecie, że można na nich przedawkować w danych kwotach. No więc pierwszą kwotę takiego straszaka tak zwanego, tak jak mówię, taki mały szantaż emocjonalny, wziąłem 40 tabletek. Przykładowo. Coś tam powykręcało, na drugi dzień dalej jestem, dalej żyję. Ale problem nie zniknął. Dalej jest to samo. Moja była żona chce się rozwieść, grozi rozwodem i tak dalej. Sięgnąłem po większą dawkę leków w drugi dzień. To już bardziej zaburzyło, bo to już jest drugi dzień i dalej toksyczna dawka i jeszcze większa niż poprzedniego dnia. Ale znowu obudziłem się, wszystko było ok ze mną, w sensie, że żyję. Problem nie zniknął, tak? No i trzeciego dnia to już był taki, można powiedzieć, akt desperacji. Podwoiłem dawkę z pierwszego dnia, z drugiego dnia i wywaliło korki. Gdzieś ponoć w tym amoku, kiedy oczy wywróciły się, że miałem same białka i w tym amoku gdzieś sięgnąłem po nóż i szczęście w nieszczęściu, albo jak to zwał, tępą stroną po żyłach przejechałem, że nie podcięłem się. Problem w tym był taki, że to wtedy widziała moja starsza córka, o czym ja nie byłem świadom, dopóki nie zostałem z tym skonfrontowany. Mój tato był wezwany przez moją byłą żonę, bo nie mogła sobie ze mną dać rady. Gdzieś zacząłem tam omdlewać, słaniać się, przyjechała karetka, zabrali mnie do szpitala i po 2 dniach na ciężkich kroplówkach odratowali mnie z ledwością. Już można było powiedzieć, że witałem się ze świętym Piotrem. No i tego widoku nie życzę nikomu i nie zapomnę nigdy do końca swojego życia, jak otwieram oczy i widzę stojące osoby przy łóżku i to jest moja była żona, moja córka i ojciec. Powiedz mi,
w którym momencie postanowiłeś skończyć z hazardem? To też tak nie do końca była moja decyzja. Był okres, kiedy po kolejnej kłótni z moją byłą małżonką trzasnąłem drzwiami za sobą. Tylko różnica tym razem była taka, że te drzwi się już nigdy nie otworzyły z powrotem i zostały wymienione w nich zamki. Kolejny raz, jak w 2016 roku, ciemność, panika. No co mogę zrobić? Popełnić samobójstwo. Szantaż emocjonalny jedyny, który zadziałał ostatnim razem, tak? A tym razem nie zadziałał. Ale też i ten szantaż był odrobinę inny. Ze względu na to, że no wiadomo, brakowało dostępu do leków, żeby przedawkować i tak dalej. Jedyną opcję, którą miałem na tamtą chwilę, to sam alkohol i narkotyki. I po taniości tak zwanej. Codziennie pić i zażywać narkotyki to jest wyniszczające do pewnego stopnia. Odcina cię i dziękuję po problemie. I przez 2 miesiące takiego istnienia w czynnym nałogu jeszcze dodatkowo alkoholu plus narkotyki. Pewnej nocy 12 października, to pamiętam, bo to jest taka data, której nie zapomnę. Miałem nad ranem chwilę otrzeźwienia. Przebudziłem się i byłem trzeźwy, można tak nazwać. Pomimo, że na pewno jakieś tam promile były, ręką sięgałem po butelkę. Ale jak sięgałem tą ręką po tą butelkę, a spałem w samochodzie, ktoś tą ręką tak jakby pokierował. I złapałem, obok butelki stał telefon. Złapałem za telefon, wykonałem telefon do mamy i powiedziałem, że już tak dłużej nie pociągnę, że nie daję rady i potrzebuję pomocy. I tu nie wiem, jak to nazwać. Zimna krew, trzeźwe myślenie, taka nagła reakcja ze strony mojej mamy była natychmiastową reakcją. To nie było, że daj mi czas na przemyślenie i tak dalej, tylko tak jakby mama czekała na ten telefon, bo odpowiedź i jej reakcja to była natychmiastowa. Okej, nie rób nic głupiego, w południe do ciebie zadzwonię, wszystko załatwię. I to było najdłuższe oczekiwanie na południe, jakie kiedykolwiek przeżyłem. Była 11:59 na zegarku, pamiętam, jakby to było też wczoraj. Znowu telefon, butelka, bo jeżeli nie zadzwoni telefon, łapię za butelkę, bo już czułem, że za dużo do mnie dochodzi, że trzeźwieję, że ja chcę się od tego odciąć, ja chcę się napić, naćpać i spać z powrotem. I równo 12 mama zadzwoniła. Powiedziała, nie rób nic głupiego, jedź do taty, znalazłam ośrodek, prześpij się, wykąp się, doprowadź się do porządku, tato cię zabierze na lotnisko na drugi dzień, przylecisz do Polski i pojedziemy do ośrodka. I no, praktycznie tak jak powiedziałem, to nie była moja decyzja tak do końca świadoma, bo ja ten telefon tak naprawdę to nie wiem, jakbym miał tak gdybać teraz, czy bym to zrobił, czy bym nie zrobił. Na tamtą chwilę coś mną kierowało. Siła wyższa. Ja zawsze powtarzam, że to moja babcia świętej pamięci jeszcze ostatnio taką przysługę dla mnie zrobiła. Zanim przejdziemy do następnego pytania, w którym opowiesz, jak wychodziłeś, jak wyglądała twoja droga z wyjścia z hazardu, to jeszcze mi powiedz ten okres, z którego, kiedy wyszłeś z domu, jak ty sobie radziłeś z życiem codziennym, bo przecież trzeba jakoś jeść, zarabiać, nie wiem, myć się i cokolwiek. Możesz powiedzieć coś na ten temat więcej? Jako hazardzista czynny, moją zdolnością było do znajdowania pieniędzy na swój nauk. Nawet jak przegrałem, to na drugi dzień zarabiałem takie pieniądze, takie same, które przegrałem, bądź nawet większe. Wiadomo, w przeznaczeniu, żeby się odegrać tak zwane gonienie przegranych. Po momencie, jak wyszedłem i doznałem tego szoku i zacząłem pić i ćpać, wciąż wokół mnie miałem znajomych, którzy nie byli świadomi tego, co się ze mną dzieje. Oni to mnie widzieli jako zwykłą zabawę. Następny kolega, z którym mogli wypić, zaćpać.
I tyle. A tak naprawdę nikt nie zapytał się, co się ze mną dzieje naprawdę, jak to wszystko się dzieje. Nawet ich nie zdziwił fakt, że żyję w samochodzie, że śpię w samochodzie. To było najzabawniejsze z tego wszystkiego. I jeżeli mi trzeba było gotówki, to u kolegi na przykład na warsztacie nocowałem w samochodzie, pod warsztatem jego. Dzięki niemu korzystałem, miałem dostęp do toalety i do wody jakiejś pitnej. Czasami potrzebował pomocy przy naprawach przy samochodach, więc gotówkę od niego dostawałem, no i to było paliwem dla mnie do po prostu dalszego kupowania narkotyków i alkoholu. No prosto jak powiedziałem, no, znajomi, którzy wkoło mnie byli, dla nich byłem tylko kolejnym kolegą do wypicia z nim albo do ćpania i oni sami też stawiali. Także można było powiedzieć, że tak na takiego przysłowiowego wkręta też byłem, tak? Tak jak powiedziałem, potrafiłem wykombinować sobie wszystko, czy pieniądze na hazard, czy pieniądze do picia, czy do ćpania, bo nawet czasami bez tych pieniędzy tak samo mogłem być napity i naćpany. No dobrze, to mamy, czyli wróćmy do babci, wróćmy do mamy, dostałeś telefon i co dalej? Według wskazówek mamy powiedziała, że poszedł do taty się ogarnąć, na co też nie do końca byłem gotowy. To było dla mnie takie przyznanie się do porażki w oczach ojca, że jestem tym przegranym i to jest też ciężar tego, nie za bardzo byłem gotowy dźwignąć. O czym wspomniałem mamie, że nie chcę tam iść, bo będą zadawać pytania, bo jego współlokatorzy, bo tam szukałem po prostu wymówek, żeby nie iść tam, tak? I to tak naprawdę też nie ja, tylko nauk mną kierował. Ale mama mnie przekonała i porozmawiała z tatą i powiedziała, że stanowczo nikt nawet się do mnie tam nie odezwie, że będę jak duch. No i to dało mi takie przekonanie bezpieczeństwa, że poszedłem, oporządziłem się i tak jak mama mówiła, nikt mi pytań nie zadawał, nikt mnie nie męczył. Na drugi dzień rano tato mnie zabrał na lotnisko. Przyleciałem do Polski, w Polsce mama na lotnisku czekała z brata kolegami i zabrali mnie do ośrodka i no, nawet mimo tego, że jechałem do ośrodka, że gdzieś tam niby tą decyzję podjęłem, no to podczas samej podróży już w Polsce między lotniskiem a ośrodkiem zacząłem przekonywać mamę, że dam sobie radę, że nie potrzebuję tam jechać, że będzie dobrze, wiedząc, że nie będzie. I ty byłeś, to były ośrodki zamknięte, otwarte, w jednym ośrodku, w dwóch ośrodkach? Zacząłem terapię w ośrodku zamkniętym i później kontynuowałem też w takim samym ośrodku, tylko po prostu ja poszedłem za swoim terapeutą. Nie pamiętam miejscowości pierwszego ośrodka, pamiętam tylko nazwę Freedom, tam odbyłem 5 tygodni swojej terapii. Później kontynuowałem kontakt ze swoim terapeutą i jak przyjeżdżałem do Polski, żeby się spotkać z mamą, z braćmi i też do terapeuty, 2 razy poleciałem, no to już w innym ośrodku i to było już w Jordanowie i do tej pory on tam pracuje. No a mógłbyś tak troszkę uchylić rąbka tajemnicy, jak wygląda taka terapia? Przychodzisz do ośrodka, zamykają się za tobą drzwi i co dalej? No i przychodzi zderzenie z rzeczywistością, że to już tyle. Jesteś tu zamknięty i z początku traktujesz to jak więzienie, jakby cię odizolowali od świata zewnętrznego. Idziesz na grupę, dowiadujesz się, zaczynasz się dowiadywać, że na grupie trzeba rozmawiać o uczuciach, o swoich emocjach, gdzie z punktu widzenia mężczyzny przez całe życie jesteś uświadamiany, że przestań się mazać, faceci nie płaczą, że nie bądź miękki jak baba i tego typu takie przysłowiowe gadanie, tylko zabijało w tobie możliwość wyrażania swoich uczuć. A to jest niestety bardzo ważne i tego na terapii się uczymy. Siadamy w grupie na terapii i każdy opowiada dzień poprzedni, co przeżywał, jak zleciał mu dzień. Pomimo, że jesteśmy na zajęciach przez większość dnia, doświadczamy jakichś przeżyć, jakichś uczuć i emocji, pozytywnych, negatywnych.
bo ktoś coś powiedział, co mnie zabolało. Ja nie wiedziałem, co z tym zrobić i tak dalej, i tak dalej. I przez pierwsze 5 dni to dla mnie to było prześmiewcze, bo ja tam siedziałem jeszcze czym obcy. W grupie 15 osób, gdzie ja byłem tą osobą 15, każdy mówi, że wczoraj był zły, szczęśliwy, taki, owaki. Ja mówię, chłop, o czym wy w ogóle do mnie gadacie, tak? Nie potrafiłem tego zrozumieć, nie? Walka, w dalszym ciągu walka wewnętrzna z tym, gdzie ja jestem, po co i tak dalej. I 5 dnia mój terapeuta, do którego zostałem przypisany, otworzył mi oczy. I to otworzył w taki sposób, że tak jak on to przedstawił, każdy z nas, jako osoba uzależniona, buduje swój pomnik przez lata. I on po prostu podszedł z takim małym młoteczkiem i mi ten pomnik jednym puknięciem rozbił na 1 000 000 kawałków. I zalało mnie łzami i nie potrafiłem. To jest ciężkie do opowiedzenia, ale takie dobre 10 minut non-stop płakałem. Ja nie pamiętam, kiedy w ogóle ja takie emocje przeżywałem, albo żeby mi tak łzy leciały z oczu, gdzie nie mogłem w ogóle poprzestać płakać. I dopiero wtedy się okazało, że to był ten dla mnie moment przełomowy w terapii, gdzie dopiero zacząłem powoli rozumieć, po co tam jestem, o co to wszystko, na co. I nawet w trakcie, kiedy pamiętam, terapeuta powiedział, żebym nie walczył z tym, że to jest potrzebne, to jest właśnie ten punkt przełomowy, to tego też nie rozumiałem. No i dlatego 5 tygodni odbyłem terapii, nie 4, bo doszedłem do wniosku w 4. tygodniu, że jednak ten pierwszy tydzień, te 5 dni, to były prześmiewcze takie. To straciłem tydzień ważnej nauki i poprosiłem mamę, czy byłaby w stanie pokryć koszta jeszcze tygodnia, żeby mi przedłużyć, bo chciałbym jeszcze tydzień zostać w ośrodku i zrobić pełną terapię, pełne 4 tygodnie przepracowania uczciwego na uczuciach i emocjach, a nie tak jak ja bym wyszedł w 4. tygodniu, to by można było powiedzieć 3 tygodnie tylko miałbym za sobą. Spróbujmy przybliżyć tak widzom, jak to wygląda sprawa terapii. Powiedz, ile osób tam było na terapii, czy są jakieś statystyki, ile osób z tego wychodzi, ile osobom się udaje pomóc i na przykładzie właśnie Twojej grupy, czy masz może jakieś informacje, jak to wygląda sprawa z Twoimi właśnie kolegami, których poznałeś tam na terapii? W ośrodku ja trafiłem na dosyć obszerną grupę, bo było nas 15 osób. Ja byłem osobą 15. Nikt z tej grupy poza mną nie wytrwał w trzeźwości. Pomimo, że to jest niestety taki mały procent tego uleczania tak zwanego, to niestety to nie zależy od terapii, bo terapia sama w sobie nie jest złotym środkiem na wszystko. To jest tylko doraźna pomoc, gdzie uczymy się, co się z nami dzieje i jak sobie z tym radzić. Dostajemy tak zwane narzędzia, żeby sobie z tym radzić. A czy my z tych narzędzi będziemy korzystać, to już zależy od nas samych i też od tego, czy to był mój czas i czy to jest to miejsce, czy ja jestem gotowy w ogóle na terapię. Bo tak samo można pójść na terapię, tak jak miałem jeden ze znajomych z grupy, 8 tygodni był na terapii i to były tylko okres takiego oczekiwania. On od pierwszego dnia do ostatniego wyczekiwał wyjścia z terapii tylko po to, żeby z powrotem wrócić w swoje używki, w tym przypadku narkotyki. I praktycznie poszedł w takie bailando, że 3-4 dni praktycznie imprezowania. Gdzie wcześniej zdarzało mu się to 2-3 razy w tygodniu, to on sobie takie 2-3 razy w tygodniu zrobił w 4 dni naraz, takie w ciągu. No i to jest też na terapii omawiane szerokim właśnie kątem, że nie każdy jest gotowy na terapię. Niektórzy tylko przychodzą w przekłamaniu, twierdząc, że tutaj są dla terapii, bo chcą pomocy i tak dalej, a tak naprawdę to robią to na pokaz, żeby pokazać rodzinie bądź osobom, które ich zmusiły do tej terapii. Bo nie można nikogo zmusić do terapii. Tak samo jestem przykładem tego, że ja w pewnym stopniu zostałem zmuszony, ale udało się terapeucie do mnie dotrzeć, więc okazało się jednak, że pomimo tego wszystkiego ja byłem gotowy na terapię. Ale nie każdy doznaje tego samego. Czy pamiętasz
swój pierwszy dzień, kiedy wyszłeś z terapii, kiedy zakończyłeś terapię i zderzyłeś się z rzeczywistością? Bardzo dobrze pamiętam. Nie był bardzo łatwy dzień. Terapia uczy, że żeby utrzymać trzeźwość, należy sobie stworzyć taką sieć kontaktów. I tą siecią kontaktów są osoby, które poznaliśmy w ośrodku, bo są to nam osoby najbliższe w danym momencie, wiedzące o nas wszystko, o wszystkich naszych bolączkach i tym, z czym się zderzamy, i wiedzą, kim jesteśmy teraz. I każdy to rozumie. To jest całkiem inny poziom porozumienia. I ja dzięki temu, że miałem taką jedną osobę w postaci dziewczyny, koleżanki, wyszedłem z ośrodka, pojechałem do domu. W sumie nie pojechałem, tylko byłem w drodze do domu i zawróciłem. Spanikowałem. Wystraszyłem się tego, że wracam w miejsce, gdzie nie czuję się zbyt komfortowo, gdzie będę sam i nie dam sobie rady. Więc uciekłem właśnie do tej koleżanki do domu. Tam nocowałem u niej 2 noce. W międzyczasie pojechałem też wyrobić sobie paszport. W sumie nie wyrobić, a odebrać paszport do Wałbrzycha, do naszego tam, do paszportowego. I znowu mi się wydaje, że podjąłem dobrą decyzję, że nie wróciłem od razu do domu, bo sam Wałbrzych pokazał mi na to, że jeszcze nie byłem gotowy na to, żeby się zderzyć z taką rzeczywistością na trzeźwo. Bo to już jest świat, wszystko wkoło jest to samo. Tylko moje postrzeganie tego wszystkiego jest inne. Jest dużo bodźców, które mogłyby mnie pchnąć z powrotem w hazard, w narkotyki, a w alkohol. Jak na przykład znajomi, koledzy z podwórka. Wszystko, co mnie z poprzednim życiem, sprzed terapii łączyło. I ona była dla mnie taką naprawdę siecią bezpieczeństwa, bo każdą zagwozdkę, każdy problem mogłem na bieżąco się przegadać. Mogłem od razu to rozbroić na czynniki pierwsze i rozładować to w sobie napięcie, które się we mnie budowało, mogłem to od razu rozładować. Ale nie każdy też to potrafi i to jest bardzo ciężkie. Czyli ile ty już jesteś wolny od hazardu? Myśmy tam wspominali, czy jeszcze nie? No to ile? Teraz idzie mi 4. rok. 4. rok. No dobrze. Są pokusy? Oczywiście, to jest nieustanna walka. To jest, tak jak powiedziałem, terapia to nie jest złoty środek na wszystko. Teraz to już wszystko jest w moich rękach. To jest moja trzeźwa, tym razem trzeźwa, świadoma decyzja, co ja z tym swoim życiem dalej zrobię. Bo oczywiście codziennie budzę się i staję na rozdrożu. Po jednej stronie jest hazard, narkotyki, alkohol, imprezowanie. Po drugiej stronie jest życie, które uczyłem się na nowo. I ja na razie dzięki Bogu, dzięki jakiejś sile wyższej wybieram tą drogę nową, którą odkrywam codziennie i dobrze się z tym czuję. Ale pokusy są. I to najgorsze jest to, że mój powrót do hazardu niekoniecznie oznacza pójście i zagranie tylko w kasynie, ale też puszczenie totolotka, 1 kuponu. To jest powrót do hazardu, początek. Zdrabka. Teraz są te gierki, gdzie się coś kupuje, w tych gierkach jakieś kredyty, jakieś punkty, coś tego. Samo to już dla mnie to jest mały krok powrotu do hazardu. Także ja na tych pokusy, ja jestem 24/7 nastawiony. No właśnie, co powiesz o takim łatwym dostępie do tych online kasyn, tego wszystkiego dziadostwa, że tak powiem. Jakie masz opinie na ten temat? To jest najgorsze, co może być. To jest apogeum, to jest apokalipsa nawet, bym to nazwał w ten sposób. Łatwość dostępu do tego wszystkiego. Ale nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, bo ja jako osoba uzależniona w swoim chorym przekonaniu ja myślałem, że ja rozgryzłem system. Zamknąłem się w jednym kasynie, otwierałem drugie, trzecie, 5., 10, bo darmowe bonusy dostawałem, te wszystkie i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt nie mówi o całej prawdy o tym, że później trzeba przejść weryfikację. Nie wszystkie kasyna są legalne. Są też pełno nielegalnych kasyn, które naprawdę płaci się za nic. I już nic później z tego nie ma. I te kasyno znika z internetu nagle. Jak byłem osobą
czynną w hazardzie, chodziłem do kasyna z pieniędzmi, w gotówce w ręku. To miałem przekonanie, że więcej rozumie, co się dzieje w danej chwili, bo z tej kubki mi w ręce unikało. Teraz, kiedy jest możliwość wciśnięcia guzika na klawiaturze, transfer i pieniądze z konta idą automatycznie tam, ja nie dotykam ich, nie łączę się z nimi w ogóle, nie czuję tego i sobie siedzę i można powiedzieć, idę do toalety, siadam z telefonem, 10 minut, pyk, 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 pyk i dostaję w końcu wiadomość. Brak środków na koncie. I wtedy dopiero jest ta rzeczywistość, kiedy ja się loguję na konto, sprawdzam, a na koncie jest 0 albo minus, bo czasami jak ktoś ma debet na koncie, to może być na minusie. I wtedy przychodzi właśnie zderzenie z rzeczywistością, że w ciągu 10 minut można było przegrać całą miesięczną wypłatę, albo 2. I jak rozpoznać osobę, będąc z zewnątrz, nie wiem, małżonkiem, bratem, siostrą, kolegą, że zaczynają się problemy z hazardem, żeby na czas zareagować, o ile ta osoba będzie chciała pomocy? To jest ciężko powiedzieć, bo jest bardzo słynne słowo, które słyszymy często na terapii i tym słowem jest manipulacja. Ja jako osoba uzależniona jestem mistrzem manipulacji. Potrafię tak wszystkich przekłamać w koło, że widzą całkiem inny obraz rzeczywisty, który jest. I pomimo, że ktoś to zauważa, ktoś mi zwraca na to uwagę, to ja ich tak zmanipuluję, tak im wszystko powiem, dopowiem, nie dopowiem, że będą wierzyli mi i dadzą z tym spokój. Nie ma takiego czegoś, żeby bezpośrednio wykryć. No, na przykład jeżeli chodzi o mnie, no to można byłoby podpiąć, że na przykład częste chodzenie z telefonem w ręku, czy to do toalety, czy do pod prysznic, czy w ogóle spanie z telefonem, każdy krok to ja z telefonem, to już było samo w sobie alarmujące. Dlaczego tak się dzieje, tak? No mogło to na przykład, bo SMS-uję z kimś, nie chcę, żeby moja partnerka wiedziała, robię coś, czego nie chcę, żeby widziała, tak? Są tylko te dwie zawsze sprawy, więc to można byłoby spróbować wtedy już zareagować, dlaczego tak się dzieje. Ale wiem ze doświadczenia własnego, że w momencie, kiedy dana osoba zostanie skonfrontowana z taką rzeczą, przyłapana na gorącym uszynku, że tak robi, to albo zmanipuluje drugą osobę i wyprze się tego, albo wywiąże się z tego awantura. Ty jesteś osobą wierzącą? Wierzącą tak, niekoniecznie w Boga czy w Allaha, bo wierzę w siłę wyższą. Byłem wychowywany w wierze katolickiej, wierzenie w Boga i w Chrystusa i tak dalej, ale gdzieś to tam trzeźwe moje myślenie, tak zwane, dało mi inny aspekt tego wszystkiego i jak to wszystko wygląda tak naprawdę i nie do końca się z tym zgadzam. Ja zapytałem to w kontekście, czy jeżeli ktoś jest wierzący lub wierzy w coś, czy to pomaga właśnie wychodzenia z uzależnienia. A jest coś takiego na terapii, gdzie dużo osób, których ja poznałem, uciekło do wiary, znalazło Boga i to im pomagało. Nawet jest na spotkaniach AA jest taka formułka, gdzie Panie Boże, nie pamiętam jak to się wypowiadało, się mówi taką formułkę i to codziennie się do modlitwy dokłada tą formułkę i to pomaga. To jest taka jakby motywacja, że do dalszego trzeźwienia. I w Bogu pokładają naprawdę dużą wiarę, jeżeli chodzi o dalsze trzeźwienie. I czy to działa, czy nie działa, no to ja zostałem przy swojej wierze, a ci, co poszli w tą drugą stronę, no to każdy inaczej skończył, prawda? A czy w Twoim przypadku taką wiarą, co niektórzy uciekają w tą wiarę, nie jest ucieczka w sport? Sama ucieczka to nie jest ucieczka, tylko po prostu dla mnie jest to terapeutyczne. Ja uznaję siłownię za terapię, za kontynuowanie dalszej terapii. Gdyż zacząłem siłownię ponownie właśnie w ośrodku, bo to była jedyna aktywność, którą mogłem wykonywać, żeby rozładować jakoś napięcia w sobie.
bo te napięcia powstawały codziennie, bo wiadomo, no jest 15 osób zamkniętych w jednym pomieszczeniu, tak, w jednym budynku. No, każdy ma swoją sypialnię, ale my w tych sypialniach spaliśmy po 4, po 6 osób. I każdy ma swoje nawyki, tak? Ja zasypiam przy muzyce, bądź przy telefonie, bądź przy telewizorze. Ktoś na przykład, nie wiem, modli się, dajmy na to, o tej godzinie, kiedy ja coś chcę oglądać. Więc różne spięcia, różne sytuacje były i trzeba było sobie jakoś z tym radzić. I siłownia dla mnie była bardzo taka lecznicza. I po wyjściu z terapii, po ukończeniu terapii uznałem, że będę kontynuował siłownię w przekonaniu, że to jest taka dalsza moja terapia. Są jakieś sukcesy? Bo słyszałem coś tam, jesteś skromny, wiem, że nie chcesz mówić, no ale muszę coś z ciebie wyciągnąć, że tam jednak jakieś sukcesy są. Znaczy to sukces to nie jest duży sukces, po prostu w zeszłym roku we wrześniu wróciłem z urlopu i spotkałem kulturystę w Hiszpanii, jak byłem na wakacjach i spodobało mi się, jak wyglądał jego budowa ciała. I po powrocie zapytałem się, czy znajomego, który już startuje w zawodach tutaj w kulturystyce, zapytałem się, jak to się odbywa, jak to jest trudne czy nie trudne i czy jest mi w stanie pomóc. I wyciągnął do mnie pomocną dłoń, bezpłatnie doradził, co powinienem jeść, jak jeść, kiedy jeść, jakie jedzenie i jakie ćwiczenia wykonywać. I w 8 tygodni zrzuciłem 14 kg i wziąłem udział w zawodach w grudniu 6 i zdobyłem pierwsze i trzecie miejsce w 2 kategoriach. Jakieś plany na przyszłość związane z tym sportem? No i to jestem osobą silnie uzależniającą się, więc się uzależniłem teraz od takiego treningu, gdzie dużo trzeba poświęcić, trzeba być bardzo skupionym i to jest właśnie to pozytywne takie uzależnienie. Takie uzależnienia polecam wszystkim, bo to wychodzi tylko na zdrowie. I w tym roku w maju jest mój cel na maj 4, wzięcie w takich bardziej prestiżowych już zawodach i to właśnie ja, mój trener i jego syn będziemy razem jechali na te zawody. Co byś powiedział osobom, którzy się zmagają z tym problemem hazardu? Co mają zrobić, jeżeli są za słabi do tego? Co powinni, od czego zacząć może? Takim najgłówniejszą rzeczą, najgłówniejszym czynnikiem to jest przyznanie się komuś bliskiemu. Czy to jest partner, partnerka, mąż, żona. Przyznanie się do tego, że jest problem. Zrzucenie z siebie takiego ciężaru, który my jako osoby uzależnione, dopóki nie zostaniemy z tym skonfrontowane i nie połączymy się z tym tak sami w sobie, dźwigamy. To jest nasze takie brzemię, które dźwigamy. Prawda, wielokrotnie słyszałem, że prawda wyzwalająca jest, że jest dobra i tak dalej, ale żyłem w przekłamaniu tyle lat, że dla mnie to było ciężkie zrozumieć to słowo prawda tak naprawdę. I ja nie przyznałem się nikomu, do samego końca walczyłem dopiero na terapii. Dzięki terapeucie przyznałem się i pogodziłem się z tym, że jestem osobą uzależnioną. Problemem nie są ludzie dookoła mnie, problemem nie jest praca, problemem nie jest dom, szkoła, dzieci same, brak pieniędzy czy jego nadmiar. Problemem byłem ja. Problemem było moje uzależnienie. I dopiero jak to sobie uświadomiłem, to zaczęło mi to pomagać w dalszej terapii. Żeby tak jakoś logicznie do tego podejść, to taka osoba, która zauważa, że coś z nim jest, ale w dalszym ciągu z tym walczy, to tylko poprzez prawdę. Nawet powiedzieć najlepszemu koledze, przyjacielowi, że jest taka sytuacja, to też pomaga. Nie musi to być osoba bliska. Wiadomo, we mnie był wstyd, żeby się przyznać do kogokolwiek, że ja mam problem, tak? Co ci dało najwięcej siły, że jednak postanowiłeś pokonać tą słabość? To były moje dzieci. Mówi się, że idzie się na terapię, że dla samego siebie, nie dla kogoś. Ale jak się ma taki z tyłu w głowy gdzieś taką myśl pozytywną, ona pomaga. I dla mnie, ja nie zrobiłem tego dla dzieci, bo zrobiłem tą terapię i wytrzeźwiałem dla samego siebie, ale żeby to mi
zrobiłem to dlatego, żeby to mi pomogło w kontaktach, odbudowie kontaktu z dziećmi. Bo one zanikły, były jakie były na tamten okres, kiedy byłem w uzależnieniu. Jeżeli ktoś ma problem, jeżeli ktoś chciałby zacząć terapię albo uzyskać jakieś rady, to zachęcam do napisania komentarza albo jakiegoś innego zapytania. Ja wtedy mogę dać kontakt do kolegi. Rozmowa z takim, można powiedzieć, doświadczonym człowiekiem może dużo pomóc, także zachęcam. Zawsze warto próbować. Każdy jest do ratowania. I powoli będziemy kończyć. Dziękuję za to, że się tu kolega zgodził opowiedzieć o bardzo ciężkim. Nie każdy chce, niektórzy się wstydzą, boją, ale jak mi powiedział poza kamerą, spróbuję to zrobić, chociaż nie jest to łatwe, ale chcę pomóc innym, bo wie, jakie to ciężkie jest uzależnienie. Czy jest ktoś taki, kogo byś chciał pozdrowić, czy kończymy tak jak teraz? Ja zachęcam do tego, aby osoby, które to oglądają, jeżeli mają problem jakikolwiek, to żeby się do niego przyznały, albo osoby, które widzą, że ich bliscy mają taki problem, to zachęcam do sięgnięcia do porad u terapeutów, w ośrodkach różnych, bo nawet osoby, które są tylko partnerami osoby uzależnionej, one też wtedy stają się osobami współuzależnionymi i też przejmują niektóre cechy i nawyki i warto jest sięgnąć po taką pomoc doraźną i zrozumieć, co się dzieje. Chcę pozdrowić wszystkich widzów ode mnie i od Kamila. Pozdrawiam. Nara, cześć, widzimy się w następnych materiałach.